dzisiejszym pierwszym czytaniu spotykamy proroka Jonasza, który wzywa do nawrócenia, i to skutecznie, mieszkańców Niniwy. Nie każda zmiana życia jest nawróceniem. Wyobraźmy sobie szkołę, klasę, gdzie dzieci są bardzo grzeczne pod wpływem srogiego nauczyciela. Wystarczy, że ten wyjdzie z klasy i rozpoczyna się wrzawa. Firma. Ludzie chodzą jak w zegarku, przejmują się tym, co robią, ale wystarczy, że nie ma szefa i od razu idzie fama, nie ma starego. I rozpoczyna się zupełnie inny tryb pracy, w cudzysłowie. Nawrócenie musi być trwałe, ale to też nie jest jedyne kryterium tego, czy rzeczywiście człowiek się głęboko wewnętrznie przemienił. Bo można przecież czynić dobro, unikać zła pod wpływem niesamowitego wewnętrznego lęku. Tak mamy w przypadku osób ze skrupulatnym sumieniem, które panicznie boją się przekroczyć przykazania. Na czym więc polega prawdziwe nawrócenie? Niedawno po raz kolejny zresztą oglądałem film Krzysztofa Zanussiego „Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową”. Tytuł wziął się stąd, że Zanussi kiedyś zobaczył na murze taki napis i to mu dało inspirację, to zrodziło w nim myśl, by nakręcić film o życiu, które w jakiś sensie pasuje troszkę do tego tytułu, bo pewne aspekty naszej ziemskiej egzystencji rzeczywiście podpadają pod takie hasło, pod takie ujęcie. Na początku filmu widzimy scenę, kiedy to koniokrat w średniowiecznym francuskim miasteczku kradnie konia. Zostaje szybko złapany, osądzony i skazany na karę śmierci przez powieszenie. W tamtych czasach było to bardzo poważne przestępstwo. Przejeżdża tamtędy święty Bernard z Clairvaux. Widzi, co się dzieje, przygląda się tej scenie. Oskarżony, skazaniec natychmiast dostrzega w tym szansę i prosi Bernarda o litość, o pomoc. Okazuje się, że Bernard z Clairvaux jest dla mieszkańców tego miasteczka wielkim autorytetem. Słusznie reżyser filmu ujął to, że ta postać świętego była w tamtym czasie rzeczywiście poważana przez większość społeczeństwa. Bernard postanawia wziąć do siebie tego skazańca na rok. Mieszkańcy się zgadzają, ulegają wpływowi jego autorytetu. Potem jest pokazana kolejna scena. Już pada śnieg, zmieniła się pora roku, minął ten czas. Bernard z powrotem na osiołku przyjeżdża z tym skazańcem, a ten już nie broni się przed śmiercią. Już nie wzbrania się przed tą egzekucją, tylko spokojnie poddaje się tej karze. W ciągu pobytu, w tym czasie pobytu w klasztorze w Clairvaux zaszła w nim jakaś zmiana. Nagle okazuje się, że na plan tego filmu o świętym Bernardzie wchodzą jakieś postacie dwudziestowieczne. Wchodzi lekarz, dr Tomasz Berg. Okazuje się, że to tylko był film. Taki film w filmie. Dr Tomasz Berg jest konsultantem filmu od strony medycznej. Zjawia się ojciec Marek Cysters, który konsultuje ten film od strony teologicznej, jest zakonnikiem. Wywiązuje się między nimi rozmowa. Doktor Berg, lekarz, pyta tego duchownego, jak to było możliwe, że skazaniec przeżył taką zmianę. Co się w nim zmieniło? Ksiądz odpowiada, po prostu się nawrócił. Ale co przeżył w klasztorze w Clairvaux? Co się z nim stało, że zmienił swoje życie? Tego nie wiemy, mówi ojciec Marek, bo kroniki dotyczące życia świętego Bernarda o tym nie mówią. Nie spoileruję w tej chwili tego filmu, zachęcam do obejrzenia. Zaraz w kolejnych scenach dowiadujemy się, że dr Tomasz Berg, ten lekarz, ciężko zachorował. I ma miejsce w nim taka wewnętrzna, bardzo silna walka. Jest ateistą, żyje z dnia na dzień, nie przejmuje się jakimikolwiek wartościami, zasadami, po prostu łapie to, co może dostać z życia garściami i nagle pojawia się choroba. Jak sobie z tym poradzi? To już dalej obejrzyjmy sobie ten film. Myślę, że on wszystko wyjaśni. A my zostajemy z tym pytaniem, na czym polega prawdziwe nawrócenie?
Co się stało w tym skazańcu, że pod wpływem pobytu w Clairvaux potrafił zaakceptować wyrok śmierci? Co się stało, że nastąpiła w nim taka przemiana? Moi kochani, w klasztorze benedyktynów w Metteln w Niemczech na jednym ze sklepień w pewnej sali znajduje się fresk. Na tym fresku widzimy świętego Tomasza z Akwinu, obłożonego ze wszystkich stron mądrymi księgami, a po przeciwnej stronie świętego Bernarda. Przy nim nie ma ani jednej książki. Tomasz z podziwem patrzy na Bernarda i zadaje pytanie: Unde tanta scientia? Skąd masz taką wiedzę? Skąd masz tak wielką wiedzę? Przecież, no, domyślę, nie masz żadnej książki. Ja jestem obłożony mądrymi księgami. Bernard kieruje wzrok ku górze i przy nim taka chmurka z napisem Ecce ab hoc. Popatrz tam, popatrz powyżej. A tam jest obraz Jezusa, tam jest namalowany Jezus. Skąd ta wiedza? Z relacji z Jezusem. Wiemy, że święty Bernard z Clairvaux był mistykiem. I doświadczenie obecności Jezusa, doświadczenie głębokiej relacji z Jezusem przemieniło jego życie. I tych, których zdołał podprowadzić do tej relacji, również przemienił. Prawdziwe nawrócenie to nie zewnętrzna zmiana życia. Wskaźnikiem tego, że ktoś się nawrócił, nie jest tylko to, że zaczyna czynić dobrze, że odstępuje od złego życia, bo to, jak wymieniłem na początku, tutaj te powody może wynikać z różnych motywów. Wskaźnikiem jest nawrócenia, jest to, o czym pisze święty Paweł w liście do Rzymian. Odnawiajcie wasze myślenie. Przemieniajcie się przez odnawianie umysłu. Nawrócenie jest zmianą, która zmienia serce człowieka. Moi kochani, jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Popatrzmy, w dzisiejszej Ewangelii spotykamy apostołów. Piotr i Andrzej zarzucają sieci. Na słowo Jezusa zostawiają tą czynność, natychmiast idą za Jezusem. Rozpoczynają nowe życie. Również synowie Zebedeusza, Jan i Jakub, naprawiają sieci. Jezus przechodzi, powołuje ich, zostawiają sieci swojego ojca, łódź, idą za Jezusem, zmieniają swoje życie. Ale kiedy czytamy dalej Ewangelię, widzimy Piotra, który się zatrzymuje na tej drodze kroczenia za Jezusem. Na przykład mówi Jezusowi: nie przyjdzie to na ciebie. Ja nie pozwolę, żebyś był ukrzyżowany. Niczego nie rozumie. Potem trzykrotnie zdradza Jezusa, zapiera się znajomości z Nim. Wypiera się tego, że jest Jego przyjacielem. Synowie Zebedeusza będą się kłócić o pierwsze miejsce przy Jezusie. Niczego w dalszym ciągu nie będą rozumieć. A więc nawrócenie nie polega również na tym, że człowiek staje się krystalicznie czysty, że w jego życiu już nie będzie żadnego grzechu. Czym jest nawrócenie? Moi kochani, psycholodzy mówią, że dojrzałość człowieka to świadomość własnej niedojrzałości. Człowiek dojrzały to taki, który wie, w których miejscach jest niedojrzały. Człowiek, który się nawrócił, to grzesznik, który jest świadom swojej grzeszności. Wiem, że jestem grzesznikiem i wiem, jak bardzo potrzebuję Jezusa.